Zachęcam do otwarcia kont demonstracyjnego i rzeczywistego, z których sam korzystam. Otwierając konta wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Andrzej Stefaniak. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Czy krach na surowcach właśnie trwa? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! W ostatnim czasie pojawił się bardzo ciekawy artykuł Petera Zeichana dotyczący tego, że surowce mogą być jednym z tych głównych czynników, które teraz nam pokazują, jakie są faktyczne przepływy finansowe do budżetu i sytuacja budżetowa Rosji. I wyszczególnił kilka klas aktywów, różnych instrumentów finansowych, na które warto zwracać szczególną uwagę. I ich zachowanie może świadczyć o tym, że Rosjanie są gotowi i już teraz przeprowadzają masową wyprzedaż posiadanych przez siebie aktywów, zwłaszcza surowców. No i wniosek jest taki, że jeżeli zobaczymy bardzo dynamiczny ruch na którymś z tych aktywów, może to sugerować, że za podażą właśnie stoją Rosjanie. I w ostatnim czasie widzimy różnego rodzaju dziwne akcje, różne sytuacje o dużej zmienności na rynku niektórych instrumentów finansowych związanych z surowcami. No i pytanie jest takie, czy to właśnie nie realizuje się ten scenariusz opisany przez tego pana, plus bardzo dobrze opisany także na blogu Wojtka Białka w ostatnim tygodniu, gdzie także był bardzo dobitnie pokazany przykład jednego z instrumentów finansowych, którego zachowanie może sygnalizować, że za podażą stoją Rosjanie. Zachęcam do tego, żeby ściśle teraz monitorować surowce. Widzimy tutaj posegregowane surowce na tą pierwszą rangę, drugą i trzecią. No i patrzmy bardzo uważnie, co się będzie działo na rynkach finansowych. Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na indeks surowcowy Bloomberga, który spada do poziomów najniższych od stycznia 2022 roku, a to jednoznacznie sygnalizuje, że w ogóle wszystkie surowce są w odwrocie. Na razie nie ma jakiegoś panicznego, dynamicznego spadku na całym indeksie surowcowym, ale spadki są jednoznaczne i widzimy, że trwają już od mniej więcej półrocza. Moim zdaniem są bardzo ściśle zsynchronizowane ze szczytem inflacji w Stanach Zjednoczonych, dość wyraźnie zsynchronizowane ze szczytem inflacji także w Europie, a dalsze spadki oczywiście surowców będą pomagały temu, żeby ta presja dezinflacyjna jednak występowała. Dlatego też spadki cen surowców, potencjalny krach na surowcach miałby bardzo pozytywne konsekwencje dla perspektyw inflacyjnych, dlatego też każdy taki dynamiczny ruch, zwłaszcza węglowodorów, byłby odebrany niezwykle optymistycznie. O rynku węglowodorów, czyli przede wszystkim gazu ziemnego, dość często mówię, dlatego też dzisiaj skoncentruję się na innych instrumentach finansowych. Przede wszystkim rzeczony pallat, który dynamicznie spada, jesteśmy na poziomach najniższych już od początku 2020 roku. Widzimy, jak ta tendencja wyraźnie przyspiesza i pallat jest w tej grupie, które zostały wyszczególnione jako te aktywa, na które warto zwrócić uwagę. Platyna także dość wyraźnie spada. Od samego początku tego roku widzimy już dynamiczny ruch spadkowy. Zbliżamy się do najbliższych wsparć. Mały kanał spadkowy jest widoczny. I widzimy także, że wśród grupy tych instrumentów, które zostały wyszczególnione, jest także węgiel. I jak obserwujemy zachowanie węgla od samego początku tego roku, to widzimy naprawdę bardzo dynamiczny ruch spadkowy. Krach na cenie węgla jest jak najbardziej uzasadniony z powodu tego, że cena spadła przez te niecałe 2 miesiące aż o 50%, a licząc od szczytów już zdecydowanie powyżej 50%, więc w tym wypadku bardzo pozytywny wpływ zachowania tego instrumentu finansowego, tego surowca na perspektywy inflacyjne oczywiście powinien być duży. Dodatkowo czynnikiem, który może sprzyjać temu, że te tezy o tym, że jesteśmy teraz w ogóle w fazie przeciwnej inwestowaniu w surowce, niech świadczy o tym, jak zachowuje się wskaźnik cen żywności FAO i w tym wypadku pierwszy raz od 2020 roku ten wskaźnik ma dynamikę roczną już ujemną i widzimy pogłębienie tej tendencji, a to jest oczywiście bardzo dobra wiadomość dla wszystkich konsumentów, także z nas, ponieważ można oczekiwać, że wkrótce ceny
wielu artykułów spożywczych w sklepach zaczną dynamicznie spadać. Także w Polsce to zjawisko powinno być dość dobrze widoczne. Najważniejsze jest jednak to, że konflikt zbrojny nie doprowadził do dynamicznego podbicia cen żywności na całym świecie i warto być tego świadomym. Kolejnym z instrumentów, który był wskazywany przez tego głównego autora ze Stanów Zjednoczonych, na który warto zwrócić uwagę, to zachowanie pszenicy. Jak widzimy, tutaj pszenica spada do poziomów najniższych od trzeciego kwartału 2021 roku. I także jest to jeden z tych czynników, który będzie sprzyjał tezie o tym, że wkrótce możemy być świadkami zmniejszenia presji na inflację, procesów dezinflacyjnych, które mogą przyspieszyć i oczywiście może być to także sygnał, że tutaj Rosjanie tracą swoją siłę i przepływy finansowe do budżetu stają się coraz mniejsze. Kolejny bardzo ciekawy rynek to jest cena złota i w tym wypadku wsparcie $1800 jest bardzo ładnie wskazywane, plus jak widzimy na wykresie wsparcie w rejonie $1775 także jest punktem, na który Bloomberg zwraca szczególnie istotną uwagę, ale co jest ciekawe, na cenie złota nie obserwujemy wzrostu zmienności. Ten wskaźnik, który jest teraz tutaj widoczny, nie pokazuje jakiejś dużej aktywności, pomimo tego, że jeszcze niedawno byliśmy w okolicach $1950, teraz jesteśmy w okolicach $1800. Po prostu mamy tendencję spadkową i jak wiemy jest ona napędzana tym, że amerykański dolar się umacnia, a rentowności amerykańskiej obligacji idą w górę. Srebro, bardzo powiązany instrument do złota, moim zdaniem zachowuje się jeszcze bardziej dynamicznie. Tutaj tendencja spadkowa jest lepiej widoczna, a w ostatnim tygodniu przebiliśmy wyraźne wsparcie w rejonie $21,5, a to naprawdę zachęca do tego, żeby w długim terminie myśleć o napędzeniu nawet tendencji spadkowej i ten ruch w dół jest coraz lepiej widoczny. Rynek miedzi, kolejny rynek, na który zwracamy uwagę. Testujemy w momencie tworzenia tego wpisu wsparcie $8650. Rynek jest ciekawy, co się dalej tutaj wydarzy. Potrzeba naprawdę impulsu, żeby przełamać to wsparcie i jeżeli dojdzie oczywiście do następnej fali umocnienia amerykańskiego dolara, to wsparcie jest jak najbardziej zagrożone i podobnie widzimy, że jakoś nie widać dynamicznego, skokowego wzrostu zmienności na cenie miedzi i to pomimo tego, że ostatnie dwie sesje przyniosły nam jakiś mocniejszy ruch w dół, ale wskaźniki na razie nie pokazują, żeby doszło do jakiegoś mocnego ruchu przeciwko na rzecz zmienności. To jest oczywiście bardzo interesująca wiadomość. Będziemy śledzić ściśle wszystkie surowce, ponieważ dla niektórych to, co się teraz dzieje, to jest krach na surowcach. Pytanie, czy krach na surowcach właśnie trwa? Każdy musi sobie samemu odpowiedzieć na to pytanie, natomiast patrząc na wykresy, to właśnie palat, a przede wszystkim cena węgla. Jak się patrzy na cenę węgla, tutaj słowa o krachu są jak najbardziej uzasadnione. I w tym momencie, drodzy Państwo, zachęcam do materiałów edukacyjnych, które są tam podane, link poniżej i link także w komentarzu. Temat tego wpisu to stopy procentowe, czy będą rosnąć. To jest niezwykle interesujący teraz temat. O inflacji, która nie ustępuje, jest w tym materiale także, co oznacza otwarcie w Chinach i czy poziomy inflacyjne będą wpływały na zachowanie pary euro do złotego. Zachęcam, nam na dole link w opisie i link w komentarzu, żeby się zapoznać z tym materiałem. I za nami także ciekawe dane o zamówieniach na dobra trwałego użytku. To są dane wstępne. Za styczeń były słabsze od prognoz i od razu zaczęły futures na indeksy giełdowe się podnosić, tak jakby dane złe były interpretowane pozytywnie, zgodnie z tą czasami występującą nielogiczną logiką. I zobaczymy, czy dzisiaj indeks Standard & Poor's wróci nad poziom 4000 punktów. Zobaczymy, czy te dane wywołają zmianę negatywnego sentymentu, który pojawił się w poprzednim tygodniu, a był związany z tym, że tutaj ta implikowana stopa procentowa po danych o inflacji przekroczyła barierę 5,40 dla amerykańskich stóp procentowych. No i jak widzimy, od rana także stopy procentowe idą cały czas w górę. I ta tendencja cały czas powinna być negatywna dla ryzyka. Na następnym wykresie widzimy, jak na przestrzeni ostatnich tygodni przesunęły się oczekiwania co do szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych, jak rynek zakłada, gdzie mogą być te stopy w kolejnych miesiącach i w kolejnych latach dla Stanów Zjednoczonych i dla strefy euro. Amerykańskie rentowności cały czas utrzymują się nad poziomem 3,90.
Dla rynku myślę, że najważniejsze wsparcie jest dopiero w rejonie 3,85, a amerykański dolar zaczyna się lekko osłabiać i w momencie tworzenia tego wpisu jesteśmy cały czas poniżej poziomu 1,06, więc nawet najbliższa linia trendu spadkowego nie jest zaatakowana. Zobaczymy, czy zadziała klin zwyżkujący, który jest na parze dolar do jena widoczny. Ciekawe, czy ta korelacja stanie się faktem cały czas między rentownościami amerykańskim dolarem a samym jenem. I sam indeks Standard & Poor, jeżeli dzisiaj nie wróci nad poziom 4000 punktów, to myślę, że będzie to rynek interpretował jako zachętę do następnej fali sprzedaży i w takiej sytuacji otworzą się perspektywy do testu poziomów zlokalizowanych już dokładnie na wsparciu 3920-3940, gdzie mamy średnią 200-sesyjną na wykresie tygodniowym oraz roczną linię Bessy, która wcześniej przez parę miesięcy straszyła wszystkie ataki popytu na ryzyko. Bardzo ładnie zachowuje się indeks DAX, który wracając na poziom 15300 jednak walczy o ten poziom i zaczyna go znowu potwierdzać, jeszcze bardziej wzmacniając siłę popytu na ryzyko. I oczywiście widzimy także próbę wzrostów na Bitcoinie. Natomiast w takiej sytuacji dopiero pokonanie poziomu 24 000 $ oddali perspektywę, że mamy do czynienia tylko z chwilową korektą, dlatego zachęcam do tego, żeby szczególnie bacznie obserwować zachowanie potencjalnego Bitcoina w rejonie tego poziomu, który ma duże znaczenie. I na koniec dział poświęcony rynkom emerging markets, czyli polskim aktywom. Widzimy, jak bardzo waluty surowcowe tracą na wartości i ten wykres dobitnie to pokazuje, natomiast myślę, że coraz bardziej widać relatywną siłę złotego względem tego innych walut emerging markets oraz oczywiście amerykańskiego dolara. Widać to na euro złotym i na dolar złotym. Myślę, że szczególnie ważne jest to, co się dzieje na euro złotym w okolicach poziomu 4,70. Poziom 4,70 ma bardzo duże znaczenie i oczywiście jego przełamanie zmieni i to diametralnie sytuację techniczną pary euro-złoty, podobnie jak parę dolar do złotego, jeżeli zostałby pokonany poziom 4,45, a polskie obligacje w rejonie konsolidują się cały czas w rejonie średniej 200-sesyjnej, czyli myślę, że rynek uważa to cały czas za korektę, o czym było mowa dzisiaj, było więcej mowa na ten temat w porannym komentarzu. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych, jeżeli przebije piątkowe maksima, byłby to optymistyczny sygnał, ale na chwilę obecną wygląda to tylko i wyłącznie na jakieś chwilowe zatrzymanie w oczekiwaniu na wydarzenia, które będą miały miejsce na początku marca. W tym momencie jeszcze raz zachęcam do materiałów edukacyjnych, które są tam na dole w komentarzu i link w opisie. Materiały dotyczą tego, czy stopy procentowe będą rosnąć. Myślę, że dla każdego jest to niezwykle ważne zagadnienie. Czy inflacja nie ustępuje, czy będziemy mieć do czynienia z optymistycznym otwarciem w gospodarce chińskiej i oczywiście o tym, czy poziomy inflacyjne będą wpływały na rynek euro-złotego. Warto się zaznajomić z tymi materiałami. Przypominam, tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego i życzę dzisiaj dużej, dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam.